Hi, my name is Balakia, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day I met my spiritual master, Siddhasarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Witajcie serdecznie. Tak jak obiecywałem, w zeszłą niedzielę, kolejna niedziela i zobaczcie, jak one szybko mijają te niedziele. Niedziela za niedzielą, ale znowu mamy kolejną niedzielę i w związku z tym o godzinie 11 już tradycyjnie spotykamy się z Balakią Das. Kolejny live, kolejne wspaniałe spotkanie, kolejne nowe rozdanie, wiedza, więc dzisiaj będziemy rozmawiali na temat tego, co każdy tak naprawdę w życiu chce i tak naprawdę jest podstawą w ogóle całej naszej egzystencji. Jak to być szczęśliwy? Każdy chce być szczęśliwy, więc dzisiaj będziemy rozmawiali na temat przepisu na szczęście. Jaki jest przepis na prawdziwe szczęście? Prawdziwe szczęście, zobaczcie. Więc sprawa jest bardzo poważna i myślę, że każdy z nas dzisiaj bardzo wiele wyniesie. Balakia Das sam już przedstawił siebie. Ja tylko dodam, że ta jego praktyka, jego podróż duchowa, przygoda, można nazwać, już od 50 lat się toczy, więc bardzo długi szmat czasu, że tak brzydko powiem. I on i praktykuje przez cały ten czas, i naucza, jeździ po świecie, więc naprawdę bardzo wspaniała, doświadczona osoba. Tyle tytułem wstępu i właśnie sprawdzamy jego obecność, czy jest, wywołując go naszymi wirtualnymi prawami. Virtual applause. Balakia Das, are you there? Of course you are. I am here. You are there. Thank you very much, Balakia. It's very nice to see you again, actually. Today. Thank you, Bhavadas. Nice to see you, and certainly nice to see all of our friends out there in internet land. Yes, and please, before that, accept our bouquet of simple flowers. Yes, thank you. Thank you. Simple flowers are wonderful. Witajcie wszyscy w tym świecie internetu i Balakia Das przyjmuje kwiaty, mówi, że proste kwiaty są wspaniałe. Which reminds me of a saying that our spiritual master, Srila Bhaktivedanta Swami, often said, you just said simple flowers. I co przypomina mnie o tym, co mówił mój mistrz duchowy, Srila Bhaktivedanta Swami, często na temat kwiatów, ponieważ ja to ująłem, że to są proste kwiaty. And he often said, simple living and high thinking is the best lifestyle. A on często mówił, że proste życie i wzniosłe myślenie to jest najlepszy styl życia. Which goes along with our title today, Happy Lifestyle, Recipe for a Happy Life. Co pasuje do naszego dzisiejszego tematu.
happy lifestyle, czyli szczęśliwy styl życia, przepis na szczęście. So I would like to offer our respectful obeisances to our spiritual masters, Siddha Swarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami. I chciałbym złożyć swoje wyrazy szacunku moim mistrzom duchowym, Siddha Swarupanandze Paramahamsie i Srila Bhaktivedancie Swami. Okay, so we're going to begin with our Garanga breathing meditation. Rozpoczniemy z naszą medytacją gorangą i oddechem. And for those of you who are frequent flyers, you already know how to do this. I ci z was, którzy się już do nas często podłączają, wiecie, jak to robić. And I use the word frequent flyers because we're flying on transcendental sound. I używam tego słowa, to jest takie dosłownie, że jesteśmy regularnymi odbiorcami tutaj, w tym dosłownie, że to jest ktoś, kto leci, to że właśnie lecimy na transcendentalnym dźwięku. And of course, every week there's some people joining for the first time. I jak co tydzień są ludzie, którzy po raz pierwszy się podłączają. Therefore, we explain basically every week this process of Garanga breathing meditation. Dlatego co tydzień wyjaśniamy ten proces gorangi i oddechu. Which is a very wonderful meditation, and always I start with this. Co jest wspaniałą medytacją i zawsze od tego zaczynam. Now, in Bhakti Yoga, as in all yoga systems, meditation is one of the main activities. W bhakti jodze, jak we wszystkich systemach, główną praktyką to medytacja. But in our system, it's centered around meditation with mantras. Ale w naszym systemie jest to skoncentrowane na medytacji z mantrami. And mantras are very special. They're transcendental sounds. Mantry są bardzo wyjątkowe, są to dźwięki transcendentalne. Not material sounds. Nie są to dźwięki materialne. And they come to us from the spiritual world with great spiritual power. I schodzą do nas ze świata duchowego, niosąc wielką moc duchową. So we become, in the presence of transcendental sound, we get great spiritual benefit. Więc będąc w otoczeniu dźwięków duchowych, odnosimy wielką korzyść duchową. The mantra is Gauranga, divided into 4 syllables. Gauranga. Mantra to goranga podzielona na 4 sylaby. Gauranga. Our technique is a deep breathing technique. A technika, której użyjemy, to technika głębokiego oddechu. And by the way, there's a lot of physical and mental benefit from this deep breathing in and of itself. I przy okazji mówiąc, bardzo wiele korzyści wynika również zarówno fizycznie, jak i mentalnie, po prostu z samego tego oddychania. And when we add Gauranga, then it becomes a spiritual process. A gdy dodamy do tego gorangę, to staje się to procesem duchowym. All right, so we breathe in through the nose, slowly, gently, and deeply. Więc wdychamy przez nos, powoli, delikatnie i głęboko. And as we inhale silently in the mind, we chant Gauranga. I w trakcie wdechu, delikatnie w umyśle intonujemy Gauranga. When the body fills with air, we begin to exhale, and out loud we chant. Gdy ciało wypełnia się powietrzem, następuje wydech i wtedy na głos intonujemy. Gauranga. And then we repeat. I wtedy powtarzamy. Inhale Gauranga in the mind, exhale Gauranga out loud. Wdech goranga w umyśle, wydech goranga na głos. Now, before we begin, we want to relax. Zanim rozpoczniemy, chcę się odprężyć. Face, neck, shoulders, chest, and the whole body. Twarz, szyję, klatkę piersiową, ramiona, całe ciało.
To help us to do that, we take in a big breath and let it out through the nose. I aby nam w tym pomóc, weźmiemy głęboki wdech i wydech przez nos. And let your troubles, your anxieties, your stress go away with the breath. Niech wasze kłopoty, niepokoje czy problemy odejdą z tym wydechem. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and place the mind on the sound. W trakcie medytacji chcemy uważnie skupić swój umysł na dźwięku. Meditate on the transcendental sound. Słuchać dźwięku, medytować nad transcendentalnym dźwiękiem. During the meditation, we suggest you close your eyes because this prevents distraction and helps us to relax more deeply. I w trakcie medytacji sugerujemy zamknąć oczy. Wspomoże to głębszą medytację i zapobieże rozproszeniom. When we finish, just sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. Po zakończonej medytacji siedźmy jeszcze chwilę w ciszy z zamkniętymi oczyma i odczuwajmy efekty. Okay, so everybody, please get comfortable. Zajmijcie wszyscy wygodne pozycje. And just follow my guidance. I po prostu podążajcie za moimi wskazówkami. Take a big breath, let it out, and relax. Bierzemy głęboki wdech, wypuszczamy powietrze i odprężamy się. Now, very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. Teraz bardzo powoli, delikatnie i głęboko wdychamy powietrze i intonujemy Gauranga w umyśle.
Two more times. Jeszcze 2 razy. Haribol. Haribol. Okay, very easy meditation to do, isn't it? Bardzo łatwa medytacja, prawda?
very relaxing, but the most important thing is it's spiritually beneficial. Bardzo relaksująca, ale najważniejsze w tym to, że jest oczyszczająca duchowo. So in anything we do, that should be the consideration. Is this good for me spiritually? We wszystkim, co robimy, tą główną zasadą, którą powinniśmy się kierować, to czy to jest korzystne dla mnie duchowo. And as far as this meditation goes, the answer is very beneficial. A jeżeli chodzi o tą medytację, to odpowiedź jest, że jest to bardzo korzystne. So add it to your life. Start your day like this. Just have time for this easy meditation. Dodajcie więc to do swojego życia. Rozpocznijcie w ten sposób swój dzień. Miejcie czas, znajdźcie czas na tą medytację. Unfortunately, we get so busy with the unimportant things in life that we don't have time for the important things in life. Na nieszczęście zajmujemy się tak wieloma niepotrzebnymi rzeczami, że nie mamy w życiu, że nie mamy miejsca na te potrzebne. And really, that's a tragedy. I tak naprawdę to tragedia. All right, so everything that I present today and any and every day is based on the teachings of the Vedic scriptures. Więc wszystko, co dzisiaj prezentuję i wszystko, co prezentuję w każdy inny dzień, jest oparte na naukach wedyjskich. And these are the most ancient of all scriptures. They were written down 5,000 years ago. Te są najstarsze i są spisane 5000 lat temu. But they have been passed down since time immemorable through a line of perfect masters. Ale wcześniej były przekazywane od czasów niepamiętnych w linii doskonałych nauczycieli. And this was an oral transmission, speaking to the disciple who becomes perfect and speaks to his disciple. I ten przekaz był ustny. Było mówione do swojego ucznia, a on stał się doskonały i on przekazywał to następnemu. This is known as a disciplic succession or parampara, To nazywane jest linią sukcesji, czy też parampara, which is necessary for the truth to descend in its pure form. która jest niezbędna do tego, aby prawda zstąpiła w swej czystej formie. We are in the parampara known as the Brahma Sampradaya, and we're very fortunate to receive our knowledge through this lineage. My należymy do, nasza parampara to Brahma Sampradaya i jesteśmy bardzo szczęśliwi, otrzymując wiedzę w tej linii. And so I just pass it on to you. Więc po prostu ja to przekazuję wam. No opinions, no I think, it's just this is the knowledge. Nie ma tu miejsca na opinię, czy co ja tu myślę. Po prostu przekazuję tą wieczną naukę. All right, so each week I remind everyone that we are not our material bodies. Każdego tygodnia przypominam nam, że nie jesteśmy materialnym ciałem. Now, all week long, you're reminded you are the body. Przez cały tydzień masz przypominane, że jesteś tym ciałem. So once a week, if you join us each week, you'll hear a little 3 or 4 minute reminder, you're not the body. Więc gdy podłączasz się do nas każdego tygodnia, to usłyszysz przez 3-4 minuty, króciutko, że nie jesteś swoim ciałem. Now remember, we have 2 bodies, the physical body and the mental body. Pamiętacie, że mamy 2 ciała, ciało fizyczne i mentalne. Like having 2 layers of clothes. We have an outer layer and we have an underlayer. Tak jak 2 rodzaje ubrań. Mamy odzienie wierzchnie i bieliznę. Are we our clothes? No, of course we're not. Czy jesteśmy swoimi ubraniami? Oczywiście, że nie. We're the person inside the clothes, right? Jesteśmy osobą wewnątrz ubrań. So inside our material clothes, we are the spirit, soul, the tiny spiritual spark. Więc pod tymi ubraniami cielesnymi jesteśmy maleńką duszą, maleńką iskierką duchową. Spiritual energy. Energią duchową. So we've got spiritual energy, ourself, covered by material energy, our bodies. Więc my, duchowa energia, jesteśmy pokryci przez energię materialną, nasze ciała. Material energy is temporary, so the bodies don't last very long.
Materialna energia jest tymczasowa, więc ciała nie trwają zbyt długo. Spirit is eternal. It's the same, it never changes. Duch jest wieczny, jest zawsze taki sam i nigdy się nie zmienia. No beginning and no end. Nie ma początku ani końca, So we're eternal. więc my jesteśmy wieczni. Material energy is dead. There is no life in matter. Energia materialna jest martwa, nie ma życia w materii. But spirit is life itself. Ale duch jest życiem sam w sobie. So when I'm inside this material covering, the covering displays lifelike symptoms. Więc gdy ja znajduję się w tych pokrywach materialnych, to one wykazują symptomy materialne. See, Symptomy życia. matter under the influence of spirit has a very different behavior. Symptomy życia. I materia, będąc pod wpływem energii duchowej, wykazuje całkowicie inne symptomy. Czym innym się charakteryzuje. But when the spirit soul leaves, that same matter has a completely opposite behavior, no life. Ale gdy dusza odchodzi, to ta sama materia ma całkowicie inne zachowanie. Nie ma tam życia. So carry this truth with you. I'm spirit soul. Więc nieście tą prawdę ze sobą. Ja jestem duszą. And we must add to that the most important point. We're part and parcels of the supreme soul. I do tego musimy jeszcze dodać ważny punkt, że jest najważniejszy, że jesteśmy cząstką duszy najwyższej. There's a supreme soul from which we all come. Istnieje dusza najwyższa, od której wszyscy pochodzimy. We're known as the Atma, and the supreme soul is the Paramatma. Jesteśmy znani jako Atma, a dusza najwyższa jako Paramatma. Okay, that's an eternal truth. Remember it. Jest to prawda wieczna. Pamiętajcie ją. Next week I'll remind you again. A za tydzień przypomnę wam ponownie. All right, happy lifestyle. How about that? Szczęśliwy styl życia. Co wy na to? Everybody's got a lifestyle. Każdy ma jakiś styl życia. In other words, what do we do? What do we like to do? What is our style of living? Innymi słowy, co robimy? Co lubimy robić? Jak wygląda nasz styl życia? For many years, I led a surfing lifestyle. Przez wiele lat prowadziłem taki lifestyle surfera. That meant I surfed a lot. A to oznacza, że bardzo dużo surfowałem. I thought about surfing. I went surfing. I had the surfing equipment necessary, the surfboards, and so on. Myślałem o surfowaniu, chodziłem surfować, miałem sprzęt różnego rodzaju, taki surf do surfowania. And of course, I lived by the beach. You have to live by the beach. I oczywiście żyłem na plaży, blisko plaży. Tak musisz żyć. In other words, because of that lifestyle, it influenced everything I did. I z powodu tego stylu życia wpłynęło to na wszystko, co robiłem. The way I thought, the place I lived, the clothes I wore, the tools I had to do the job. Sposób myślenia, miejsce, w którym żyłem, rzeczy, które robiłem, narzędzia, które miałem do użycia, które mnie People otaczały, I associated with, ludzie, w których towarzystwie byłem, the job I worked, everything. pracę, którą podjąłem, wszystko. It was all connected with that lifestyle. Wszystko to było połączone z tym stylem życia. So everybody's got a lifestyle. This is the point. Więc chodzi w tym o to, że każdy ma jakiś styl życia. But is it the lifestyle that will result in happiness? Ale czy jest to styl życia, który przyniesie w rezultacie szczęście? And unfortunately, no. In most all cases, no. It doesn't really result in happiness. I w większości wypadków odpowiedź jest taka, że nie będzie rezultatem tego stylu życia szczęście.
See, for some time I thought this was the most perfect recipe for happiness. Surfing. Przez jakiś czas myślałem, że te surfowanie było receptą na naprawdę szczęśliwe życie. But gradually I began to realize it's not. There's something missing here. Ale stopniowo zacząłem zdawać sobie sprawę, że tak nie jest, że czegoś tu brakuje. I didn't really know what it was, but eventually I understood. It's material lifestyle, and I need to enter into another dimension of life, which is a spiritual lifestyle. I stopniowo zrozumiałem, czego tu brakuje, że to jest po prostu materialny styl życia i że muszę wejść w inny styl życia, inny wymiar, styl życia duchowego. And fortunately, my conclusion was correct. I na szczęście moje wnioski były prawidłowe. So we all want to be happy. That's guaranteed. Everybody wants to be happy. Wszyscy chcemy być szczęśliwi i tutaj mamy na to gwarancję. Każdy chce być szczęśliwy. That's the main motivating factor, to be happy. To jest taki główny, motywujący faktor, że chcemy być szczęśliwi. But because we don't know who we are, Ale jako, że nie wiemy, kim jesteśmy, we think we're the body, we think we're the mind. myślimy, że jesteśmy ciałem, umysłem. My ultimate conclusion is if I make my body happy, in other words, I do whatever I do to satisfy my senses, sensual pleasures, Wyciągamy taki wniosek, że jeżeli jestem swoim ciałem i będę robił wszystkie te rzeczy, które należy robić, aby usatysfakcjonować swoje zmysły, będziesz miał obiekty zmysłowe, dostarczał im. see, what do we have to work with here? We've got our eyes, we've got our nose, we've got our ears, we've got our tongue, we've got our sense of touch, which includes the genital, and the mind. I co mamy tutaj, co możemy użyć? Możemy użyć zmysłu oczy, uszy, język, nos, zmysł dotyku, włączając to genitalia, umysł. They're the pleasure tools. To są takie narzędzia przyjemności. And so this is the game we're all playing. How can I stimulate these senses and experience some happiness, some pleasure, some thrills? I właśnie w tą wszyscy grę gramy. W jaki sposób stymulować te zmysły, aby uzyskać jakieś szczęście, jakieś dreszczyki szczęścia, emocji. So really, for almost everybody, that's the recipe for a happy life, sense pleasure. Więc niemalże dla wszystkich to jest recepta szczęśliwego życia. Przyjemność zmysłowa. And so over the last 100 years especially, there's been great development in abilities and ways and instruments, gadgets to facilitate that. I w ostatnich, szczególnie 100 latach, bardzo był duży wzrost różnych narzędzi, różnych możliwości, okazji, sposobności, gadżetów różnego rodzaju, które pomagały nam osiągnąć to, stymulować. So much progress has been made in this way. Tyle aż postępu, w cudzysłowie go tutaj stawiamy, było wykonane w tą stronę, w tym kierunku. Now, another requirement to fulfill the needs of this game we're playing I kolejnym wymogiem, aby wypełnić tą grę, w którą gramy, is freedom. to wolność. Freedom to do what I want, to stimulate my senses.
Wolność, aby robić to, co chce, aby mógł stymulować swoje zmysły. So that has also made great progress too. I tutaj również był bardzo wielki postęp. See, so over the years, things have become more and more free. They call it liberty. We're free. I na przestrzeni tych wszystkich lat rzeczy coraz bardziej są takie oswobodzone, coraz więcej wolności jest. Nazywają to wolnością, że jesteśmy wolni. The liberal movement. Wolnościowe ruchy. Remove any obstacles, any restrictions. Liberalne, które usuwają na bok wszelkie ograniczenia, restrykcje. So gradually, things that were considered not good to do, not allowed to do, there were laws against it, etc. Więc stopniowo te rzeczy, które kiedyś uważaliśmy, że nie należy ich robić, nie wolno było nam ich robić, były prawa ustanowione przeciwko, aby ich nie robić. Those restrictions have been removed. Te ograniczenia zostały usunięte. And it's progressing very rapidly right now. A w tej chwili to bardzo wszystko mocno się posuwa do przodu. It's like a mad rush to just remove everything that's in the way of my sense pleasure in any and every dimension. Jak gwałtownie to się dzieje, jest taki szalony ruch, aby usunąć wszystkie rzeczy, które w jakiś sposób ograniczają moje doznania zmysłowe, moje zadowalanie się zmysłami. If I can even think of it, I should be allowed to do it. Jakbym tylko w ogóle pomyślał o czymś, to powinienem mieć prawo, aby to zrobić. Okay, so we've gone in that direction 100%. Więc udaliśmy się właśnie w tym kierunku, 100%. That's the lifestyle, Taki jest styl życia. complete unadulterated hedonism. Taki całkowity hedonizm. I should say complete unrestricted hedonism. Można powiedzieć taki hedonizm bez ograniczeń. The whole concept is adulterated, so we won't use that word. Cały ten koncept, I'm sorry, I just forgot the word, the meaning of the adultery. Maybe we can find some. Good, just don't even say it. Okay. Just unrestricted. Unrestricted, że nieograniczony styl życia, hedonizm, bez But ograniczeń. actually, adulterated means contaminated. Adulterated to znaczy zanieczyszczone, means, brudne, yeah. nieczyste. Yeah. Okay, so here we are at the present moment in this liberal expansion of life. Więc w tej chwili jesteśmy właśnie w tym momencie takiej liberalnej ekspansji życia. So now we have to ask the question, are we more happy? I teraz należy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy szczęśliwsi? That's the whole thing, right? I mean, you conclude something, you implement it, and then you ask the question, did it work? Więc to jest naturalne, że najpierw wyciągasz jakiś wniosek, zastosujesz to, no i sprawdzasz, czy zadziałało. So we have to ask that question. Are we, as a collective race of people in human bodies, more happy than before? Więc takie pytanie musimy zadać. Czy my właśnie jako ludzkość, czyli to społeczeństwo ludzkie, jesteśmy bardziej szczęśliwi? Well, to answer the question, we'd have to look at, well, what symptoms does an individual or a group of individuals exhibit that shows they're more happy? I aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, to musimy zobaczyć, w jaki sposób, jakie wykazuje dana jednostka albo grupa jakaś, jakie symptomy wykazuje tego szczęścia, czy jest szczęśliwa, czy nie. And that would be, if they're happy, they're more peaceful, they're more satisfied, they're more calm, they're more nice, they're more friendly. I jeżeli by byli szczęśliwi, to wtedy by mieli więcej
spokoju, szczęścia, więcej, bardziej przyjacielscy by byli i tak dalej. They're more humble. Bardziej pokorni, They're more compatible. They're easy to get along with. łatwiej by było z nimi przebywać, działać wspólnie. There's no anger or very little anger. Nie byłoby złości, albo jedynie odrobina. Just peaceful, calm, satisfied, happy people. Pełni szczęścia, spokojni, usatysfakcjonowani, szczęśliwi ludzie. And if we look at individuals or society today, we see, well, that's not reality. A jeżeli spojrzymy na dzisiejsze społeczeństwo, no to widzimy, że nie jest to rzeczywistość. See, if that's the criteria, we're further away than we've ever been. Jeżeli to są kryteria, no to jesteśmy w obecnej chwili dalej od tego celu niż kiedykolwiek wcześniej. See, there's more violence, Jest więcej przemocy, there's more crime, przestępstw, there's more perversion, perwersji, there's more depression, więcej depresji, there's more anxiety, więcej nieszczęść, there's more anger, niepokojów, złości, there's more addiction, więcej uzależnienia, there's more disease, więcej chorób, there's more suicide, więcej samobójstw. prisons are overfull, Więzienia są przepełnione. police are really under great stress, trying to control things. Policja jest pod ogromnym stresem, próbując kontrolować te wszystkie rzeczy. There's more perversion than there's ever been, Jest więcej perwersji niż kiedykolwiek wcześniej. etc. I tak dalej. I mean, that's reality. That's statistical. That's obvious. Anybody can see it. I taka jest rzeczywistość. Takie są statystyki. Każdy może to zobaczyć. There's nothing to argue about. It's just in your face truth. Nie ma się o co tutaj kłócić. Po prostu to jest przed tobą, takie prawdy są. So obviously, it hasn't worked. Więc w oczywisty sposób to nie zadziałało. See, the opposite has occurred. Pojawiły się przeciwne symptomy. We're more unhappy than ever before. Jesteśmy bardziej nieszczęśliwi niż kiedykolwiek wcześniej. Yet we're still pushing and clamoring to continue in this direction, as if it's good for us. Jednak wciąż naciskamy i idziemy w tym kierunku, tak jakby to było dobre dla nas. This is madness. To szaleństwo. See, this is an extreme case of illusion. To ekstremalny przypadek iluzji. And each generation just keeps going and going further in this direction. I każde pokolenie idzie głębiej i głębiej w tym kierunku. And there's no bright future anywhere. I nigdzie nie ma jasnej przyszłości. There's no light at the end of the tunnel. Na końcu tego tunelu nie ma światełka. Okay, so that's where we are now. Więc oto tutaj jesteśmy teraz. So what have we left out of the formula of life? Consciously left it out. Co pominęliśmy w naszej formule życia? Co pominęliśmy świadomie? Supreme guidance, Najwyższe przewodnictwo, supreme authority, najwyższy autorytet, wisdom from sages and saints and the scriptures, mądrość od mędrców świętych, z pism świętych. a society that sees a higher authority that can guide them out of love. Społeczeństwo, które widzi wyższe autorytety, które mogą prowadzić je w miłości. We've eliminated that. Z powodu miłości. To wyeliminowaliśmy.
See, consciously so. I to zrobiliśmy świadomie. By throwing away all the rules and the regulations and the guidelines, we've turned our back completely on the only thing that can make us happy. Poprzez odrzucenie wszystkich zasad i reguł odwróciliśmy się plecami do tego, co naprawdę jedynie może nas uszczęśliwić. Remember the first 3 to 5 minutes of the talk today? Pamiętacie dzisiaj pierwsze 2 do 3 minut dzisiejszego spotkania? We're spirit souls. We're not these bodies. Jesteśmy duszami, nie jesteśmy tymi ciałami. I can do whatever is unimaginable for the stimulation of the body, and I haven't done anything for myself. Mogę zrobić wszystko, co tylko sobie wymyślę, aby stymulować swoje ciało, ale tak naprawdę nie zrobię wtedy nic dla siebie. See, we're dying of exhaustion from our hedonistic lifestyles and becoming more and more dark inside. Umieramy, dusząc się tym hedonistycznym życiem i stajemy się coraz bardziej czarni i czarni w środku. Spirit is light. Duch to światło. Eternally so. Spirit is light. I tak jest wiecznie. Duch jest zawsze światłem. What happens to a light if you cover it up? Co się stanie ze światłem, kiedy je pokryjesz? It can't radiate. So what is the thing that takes its place? Darkness. Nie może jaśnieć, więc co zajmuje jej miejsce? Ciemność. So we've covered up the light of ourself, and all we have is darkness. Więc pokryliśmy światło, nasze światło. Jedyne, co nam zostało, to ciemność. Reality. Że taka jest rzeczywistość. So what is a happy lifestyle? Czym jest szczęśliwy styl życia? We've described what is not. Opisaliśmy, co nim nie jest. See, all of this that's masquerading as a happy lifestyle isn't. Wszystko, co tylko jest przebrane za taki szczęśliwy styl życia, rzeczywiście nim nie jest. So what is a happy lifestyle? Więc czym jest taki szczęśliwy styl życia? If a person chooses, and we all have the freedom to choose, Jeżeli dana osoba podejmie taką decyzję, a wszyscy mamy wolność w tej kwestii, to be guided not by my mind, not by my senses, I'm not going to be the slave of the mind and the senses. aby nie być kierowanym swoimi zmysłami, umysłem, nie jestem niewolnikiem umysłu i zmysłów. You see, I'm going to be the servant of the Supreme Lord. Zamierzam być sługą Najwyższego Pana. What does a servant do? Is he forced to serve? No. Co robi sługa? Czy on jest zmuszony do służby? Nie. We're not talking about a material servant Nie mówimy o takim słudze w materialnym sensie, who is ruled by a cruel master. który jest posiadany i kontrolowany przez okrutnego Pana. That's what we got right now. A to właśnie teraz się dzieje. The cruel master is the illusory energy. Ten okrutny Pan to iluzoryczna energia. The cruel master is lust Ten okrutny Pan to żądza, and anger and greed. złość i chciwość, See, and envy and madness and illusion. zawiść, szaleństwo, iluzja. These are known as the 6 enemies of the soul. One są znane jako 6 wrogów duszy. So these are the masters that are very cruel, and we are serving them and begging to be allowed to serve them more. Więc to są tacy okrutni mistrzowie, którymi służymy i błagamy ich, aby nam pozwalali sobie służyć. Now we're talking about the loving servant of the all-loving, supreme master who loves us and cares for us unconditionally. Ale my tutaj mówimy o miłosnym słudze, wszechkochającego Pana, Ojca, który
He cares for us. Did you say that? I'm Yeah, sorry. he loves us and cares for us unconditionally. Który dba o nas i kocha nas bezwarunkowo. And so he, from the beginning of time, has given us guidelines on how to live your life to be happy. Więc od samego początku daje nam takie przewodnictwo, wskazówki, w jaki sposób prowadzić szczęśliwe życie. There's three modes of material. I don't have time to get into that. I just looked. We'll go there another day. Są 3 siły natury materialnej, no ale nie mam czasu już, aby w to wchodzić. Kiedy indziej pomówimy o tym. Yeah. But anyway, it's clear in the guidelines of the scriptures and the true representatives of the Lord. Ale tak czy inaczej, pod kierownictwem z Pism Świętych i prawdziwych przedstawicieli, reprezentantów Pana, The simple message is you have to control your senses. ten prosty przekaz, który z tego płynie, to kontroluj swoje zmysły. See? So when the mind and the senses demand we do stupid things, we say, no, I'm not going to do that. Więc kiedy umysł czy zmysły żądają, aby robić jakieś głupie rzeczy, to my mówimy nie zamierzam tego robić. And we have to have intelligence. Musimy mieć do tego inteligencję. Man is given intelligence Człowiek otrzymał inteligencję, to be used for his own benefit. aby ją użyć dla swojej własnej korzyści. Intelligence to know what to do and I'll be happy as a result. Inteligencja, która mówi mi, co powinienem robić i w rezultacie, abym był szczęśliwy. Intelligence means the ability to see things in their proper perspective. Inteligencja to zdolność widzenia rzeczy w właściwej perspektywie. So when the mind or the senses says, let's do this, let's do that, with intelligence you see it in its proper perspective. No, this is not good for me. Więc gdy umysł, zmysły wymagają tego czy tamtego, to ja przy pomocy inteligencji patrzę na to we właściwej perspektywie i mówię, nie, to nie jest dobre dla mnie. You have knowledge. Intelligence requires knowledge. Masz wiedzę, inteligencja wymaga wiedzy. We gain this knowledge from the masters, from the scriptures, from the Lord in our heart. A tą wiedzę zdobywamy od pism, mistrzów duchowych, od Pana w sercu. See? So we can see, no, I'm not going to do that. Więc rozumiemy, że tego robić nie będę. Let me help you understand this with a very simple example. Pozwólcie, że przedstawię Wam prosty przykład, abyście mogli lepiej to zrozumieć. Okay, you can smoke cigarettes or tobacco, whatever, cigars, pipes, whatever. Możecie palić papierosy, cygara, czy fajki, czy cokolwiek. It's been done forever, for a long, long time. Od czasów niepamiętnych to jest robione. But it's been proven, science has proved it, it's bad for your health. Ale nauka udowodniła, że jest to niedobre dla Twojego zdrowia. It's a major cause of lung cancer, heart disease, all kinds of different adverse results from smoking. Jest to główna przyczyna raka płuc, różnego rodzaju chorób. Ma niekorzystne rezultaty, przynosi. And that information is widely available. I ta informacja jest szeroko dostępna. So, your friends, they smoke, you get this idea, I want to start smoking. And your intelligence says, because it's knowledge here, no, I'm not going to do that. That's stupid. That's dumb. I twoi towarzysze, koledzy palą i tak dalej, więc przychodzi ci do głowy, no będę palił, ale twoja inteligencja, masz już tą wiedzę, mówi ci nie powinieneś tego robić, to jest głupie. It's so bad for you physically, it's addictive. To jest tak szkodliwe dla ciebie fizycznie, powoduje uzależnienie. You stink. Śmiercisz. You know, people that don't smoke don't want to even be around you when you do that.
Gdy są wokół ciebie ci, którzy nie palą, to nie chcą się z tobą zadawać. So you have to go out in the street when it's freezing cold, smoke. Musisz sobie wyjść na papieroska, gdzieś na zewnątrz, a jest bardzo zimno. There is nothing intelligent about smoking, nothing. Nie ma niczego inteligentnego w kwestii palenia. No zupełnie nic. So with your intelligence, you reject it. Więc przy pomocy swojej inteligencji odrzucasz to. And like my dad told me when I was young, and I listened to that, if you never start, you never have to quit. I tak jak mój ojciec powiedział, kiedy jeszcze byłem mały i zawsze to pamiętam, że jeżeli czegoś nie zaczniesz, to nie będziesz musiał tego porzucać. Okay, so that's the concept. Więc o to w tym chodzi. So a happy lifestyle means I listen to those who know the truth and apply that truth to my own life. Więc szczęśliwy styl życia to jest słuchanie tych, którzy prawdę znają i zastosuję to w swoim życiu. So they tell me some things I should do. I do those. Mówią mi pewne rzeczy, które powinienem robić i ja je robię. Some things I shouldn't do. I don't do those. Są pewne rzeczy, których nie powinienem robić i ja ich nie robię. You see, I should study these truths. I should apply these truths to my life. I should respect and honor those great personalities who are guiding me. Powinienem studiować te nauki, stosować je w swoim życiu, szanować tych, którzy dostarczają ich. I learn more and more about the Supreme Person. Więcej i więcej dowiaduję się na temat najwyższej osoby. I understand more and more clearly my eternal position is to please the Supreme Lord. Bardziej i bardziej rozumiem, że moją wieczną pozycją jest bycie zadowalającym dla najwyższego Pana. To glorify Him, to praise Him. Aby Go gloryfikować i wychwalać. So I can learn from the scriptures and from the great masters what pleases Him and what doesn't. Więc z Pism Świętych i od wielkich mędrców mogę dowiedzieć się, co Go zadowala, a co nie. And I do that. I to robię. See? And as a result, I become physically happy and mentally happy and spiritually happy. I w rezultacie tego będę fizycznie szczęśliwy, mentalnie szczęśliwy i duchowo szczęśliwy. This is called a mode of goodness lifestyle. Ten styl życia nazywany jest stylem życia w nastroju dobroci. In Bhagavad Gita, it describes that a mode of goodness lifestyle leads to health and happiness. I w Bhagavad Gicie jest napisane, że styl życia w nastroju dobroci prowadzi do happiness and Health and happiness. do zdrowia i szczęścia. And then I can step off into a pure transcendental lifestyle. I wtedy mogę wejść do stylu życia transcendentalnego. It's called pure goodness lifestyle. To nazywane jest czysta dobroć i życie w stylu czystej dobroci. Now, this is general. There's a lot of details in the recipe, but this is the general understanding. To jest takie generalne zrozumienie. Jest tutaj w tym przepisie dużo więcej szczegółów, ale to jest takie generalne. And one thing that will come to me, I will realize, is that I know I'm doing the right thing with my life. I jedną z rzeczy, która do mnie przyjdzie, którą zrealizuję, to to, że wiem, że czuję, że robię prawidłowy użytek ze swojego życia. That in and of itself is amazing. I samo to doświadczenie już jest niesamowite. Whereas in this other lifestyle, serving the cruel masters, Podczas gdy prowadząc te inne style życia, służąc tym okrutnym panom, no matter what color I paint it, deep inside, I'll know I'm not doing the right thing with my life. bez względu na to, jakich kolorów bym nie używał, to tak naprawdę tam w głębi siebie wiem, że nie żyję prawidłowym życiem. I can never experience that peace and joy in my heart.
Nigdy nie doświadczę tego pokoju i radości w sercu. And that's why it goes so extreme. I dlatego to się staje takie ekstremalne. So those are some general ideas on happy lifestyle. To są więc takie ogólne wskazówki na temat szczęśliwego stylu życia. Make God the center of your life and your life will never go wrong. Uczyń Boga centrum swojego życia i nigdy nie zbłądzisz. And declared by the Lord himself, the best way to do that is to chant his holy names. I co sam Najwyższy Pan stwierdza, najlepszy sposób, aby to robić, to intonowanie Jego imion. It's the best form of remembrance of the Supreme Lord. Jest to najlepsza forma pamiętania Najwyższego Pana. Etc. It's the best of the best in any category. I tak dalej. Jest to tak czy inaczej. Najlepsze we wszystkich kategoriach. Add it to your life. This simple Guranga meditation. Add it to your life every day. Ta prosta technika medytacji z gorangą. Dodajcie to po prostu do swojego życia codziennie. Remember, I'm spirit soul. Pamiętajcie o tym, że jestem duszą. And if your mind comes up with all these arguments, pay no attention because that's not your friend. A gdy twój umysł przedstawia wszystkie te argumenty, to zapomnij o tym. To nie twój przyjaciel. See, in the Bhagavad Gita, the Lord says, the mind can be your best friend or your worst enemy. W Bhagavad Gicie Najwyższy Pan mówi, że umysł może być twoim najlepszym przyjacielem albo największym wrogiem. And unfortunately, it's often our worst enemy. I na nieszczęście najczęściej jest tak, że jest naszym największym wrogiem. But make it your friend. It's your constant companion, right? Ale uczyń go swym przyjacielem. W końcu jest to twój nieustanny towarzysz. Okay, so like I say, time's up. We're going to end, as we always do, with chanting the Lord's names. Więc czas się skończył i tak jak mówiłem, zakończymy jak zawsze intonowaniem świętych imion Boga. Pana. Gauranga Haribol or Nitai Gaur Haribol. Goranga Haribol albo Nitai Gaur Haribol. Gauranga Haribol. Gauranga Haribol. Hey. Gauranga Haribol. Gauranga Haribol.
Haribo, nitai go, haribo, haribo, nitai go, haribo. 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 Haribo, nitai go, haribo, haribo, nitai go, haribo, haribo, nitai go, haribo, haribo, nitai go, haribo, haribo, nitai go, haribo. Haribo, haribo, nitai go, haribo, haribo, nitai go, Haribol. Haribol. All right. Chant the holy names and be happy. Intonujcie święte imiona i bądźcie szczęśliwi. That's reality. Taka jest rzeczywistość. We are spirit souls. We need to be spiritually happy. My jesteśmy duszami i musimy być szczęśliwie duchowi. And the holy names are the way to achieve that goal. Duchowo szczęśliwi. I święte imię jest jest drogą do osiągnięcia tego. But don't be like the guy going to the party, thinking, oh, I'm going to this party and I'm going to be happy. Ale nie bądźcie tacy jak ten, kto udaje się gdzieś na przyjęcie i myśli, o, idę na przyjęcie i tam będę szczęśliwy. In other words, he's demanding that the party make him happy. Innymi słowy, oczekuje, żąda tego, aby to szczęście go uszczęśliwiło. Aby te przyjęcie. Be like the humble devotee of the Lord. Nie, bądźcie jak pokorny wielbiciel Pana. Who chants the holy names to glorify the Lord for his pleasure. Który intonuje święte imię, aby gloryfikować Pana dla Jego przyjemności. Then you'll experience happiness. Wtedy doświadczycie szczęścia. All right, so we'll see everybody next time. Więc wszyscy widzimy się następnym razem. Remember, share the link, tell your friends. Pamiętajcie, aby podzielić się tym linkiem, poszerować go, powiedzieć swym przyjaciołom. Do leave your comments if you have some questions, pass them along.
Zostawcie komentarze. Jeżeli macie jakieś pytania, przekażcie je. We appreciate communicating with you. Doceniamy komunikację z Wami. All right, Bhavadas, thank you for translating. Dziękuję Bhavadas za tłumaczenie. Thank you, Madhavadasi, for organizing. Madhaviadasi, dziękujemy za zorganizowanie. We thank Slava, our technician, for his work. A Slawie, technikowi, dziękujemy za jego wkład w pracę. Okay, all the best. Namaste, Haribol. Thank you very much, dear Bhakyadas, our obeisances, and thanks to you. Thank you very for your much, time. Haribol. Thank you. I jak zwykle zostałem sam, ale ja tylko po to, aby Was zachęcić do tego, żebyście podłączali się pod nasze programy na mantra.pl, albo na stronie internetowej, albo na Facebooku, albo na YouTubie. Tam wszystkie te programy się dzieją, one się dzieją na żywo, wyobraźcie sobie. Na żywo możecie, na żywo online. No ale wiecie, o co chodzi, nie? Na żywo to znaczy, że wtedy, kiedy się dzieją. I możecie sobie podłączać się bez żadnych zobowiązań. Po prostu jesteście na spotkaniach albo odnośnie jakiejś wiedzy, pogłębiać swoje zrozumienie, mieć więcej tego zaplecza dla inteligencji, żeby ona mogła sobie pracować i wybierać odpowiednie rzeczy, które są korzystne dla nas, a potrzebujemy właśnie do tego wiedzy, no i oczyszczenia i zrozumienia, pogłębienia tego zrozumienia dzięki medytacji z mantrą. I to również się dzieje na regularnych zasadach, na żywo. Więc zapraszamy serdecznie na wszystkie programy, jest ich bardzo dużo. Jak jesteście tylko zainteresowani, żeby tak się umocnić w tym i żeby ten styl życia zmienić, no to po pierwsze jest to niezbędne, że muszę po prostu zastosować to, a po drugie jest to bardzo proste, ponieważ już zostało Wam dane. Możecie po prostu sobie to używać i podłączać się. Wiecie, idziesz, włączasz sobie komputer albo telefon i jesteś już od tak. Więc jest to bardzo proste. W obecnych czasach jest to bardzo trudno, ale równocześnie bardzo łatwo. Zależy, jak na to spojrzeć. Nawet są wielcy mędrcy, którzy błagają, modlą się o to, aby się pojawić właśnie w tych czasach, bo metoda realizacji duchowej jest naprawdę bardzo prosta. Jedyny problem to z zastosowaniem jej. Często nie mamy wystarczająco siły, determinacji, mądrości, żeby to wziąć i zastosować. Następne spotkanie za tydzień o 11:00, niedziela, spotkanie z Balakiją Das. Zapiszcie sobie w kalendarzu i zapraszamy serdecznie. Oddajemy czas Januszowi. W tej chwili będzie reklama tego następnego spotkania. Tyle z naszej strony, z mojej strony i Balakija Das. Do zobaczenia już wkrótce. Namaste. Wszystkiego dobrego, drodzy przyjaciele.